To jest Seat Leon trzeciej generacji. Samochód dla tych, którzy chcieliby Golfa, ale nie tak pospolitego, albo chcieliby A3, ale nie tak drogą. On znajduje się gdzieś pomiędzy nimi, ale jest blisko spokrewniony. Czy warto go kupić? Oglądaj do końca, a dowiesz się wszystkiego o typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności czy właściwościach jezdnych. Ja jestem Marcin Domagała i zapraszam Was na kolejny test auta używanego w Otomoto TV. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na Motopedii. motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. O dziwo, trzecia generacja jest minimalnie krótsza niż poprzednik, ale za to rozstaw osi jest większy, a to realnie wpływa na miejsce w środku oraz prowadzenie. Najważniejsze jednak, że Seat przestał kombinować z nadwoziem i po niezbyt porywającej obłej dwójce ponownie mamy tutaj samochód, który jest atrakcyjny i temperamentny. Wyraźne linie, dynamiczne lampy o ostrych kształtach, które najlepiej wyglądają z LEDami występującymi w wyższych wersjach wyposażenia. I do tego mały grill, wyglądający przy tym wszystkim dość grzecznie, ale widać, że starali się na każdym kroku dodać tu charakteru. Spójrzcie na przykład na lusterka. Z tyłu najlepsze wrażenie robią światła, jednak klapa jest dość obła i ogólnie tył wygląda, nazwijmy to, przysadziście. Produkcja trwała od 2012 do 2020 roku, z liftem w 2016. Do wyboru 3 nadwozia. Hatchback 3- i 5-drzwiowy oraz kombi oznaczony jako ST. Jest jeszcze wersja uterenowiona Experience. 30 000 złotych to kwota minimalna, jaką trzeba przygotować na zakup trzeciej generacji Leona. Za to górna granica to ponad 140 000, ale mowa tutaj o sportowej odmianie Cupra o mocy około 300 koni mechanicznych. Przy zwyczajnych wersjach największy wybór jest w przedziale od 40 do 50 000 złotych, a ja jak zawsze zapraszam Was do samodzielnego przejrzenia pełnej listy ogłoszeń tego modelu, tej generacji na Otomoto. Link jest w prawym górnym rogu oraz w opisie. W środku da się wyczuć geny koncernu WAG. Od razu poczujemy się znajomo. To wnętrze nie jest jakoś porażająco piękne czy super ciekawe, jest po prostu poprawne. Mamy tutaj trochę takiego sportowego czy dynamicznego akcentu i to tyle. Poza tym jest dość ciemno i smutno, a pamiętajmy, że mamy tutaj wersję FR. To jest dość wysoka wersja wyposażenia właśnie z takimi sportowymi akcentami. W tych niższych będzie jeszcze bardziej zwyczajnie. Ale ja przede wszystkim doceniam tutaj praktykę i ergonomię. Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest przewidywalne i łatwe w obsłudze. W centrum mamy ekran multimediów, jest on kolorowy, występują różne rozmiary w zależności od rocznika i wersji. Mamy tutaj przyciski po lewej i po prawej stronie, które prowadzą nas do głównych kategorii. Z tego ekranu możemy obsłużyć oczywiście radio, multimedia, telefon, ale także nawigację, czy sprawdzić informacje o pojeździe, czyli informacje z komputera pokładowego. Sam system w naszym tutaj egzemplarzu działa nie idealnie płynnie, jest prosty w obsłudze i poukładany sensownie, ale jak widzicie, ta płynność tego ekranu nie jest najwyższa. Tutaj jeszcze 2 pokrętełka, jedno od głośności, generalnie bez zarzutu. Pod spodem mamy kilka przycisków, między innymi od systemu start-stop, od zmiany trybów jazdy, a także panel klimatyzacji, na którym mamy 2 wyświetlacze, kilka przycisków, w tym te, które uruchamiają podgrzewanie foteli, no i 3 pokrętełka. Bardzo łatwo się to obsługuje bez większych problemów. Tutaj zamykany schowek, który wydaje taki niepokojący dźwięk. Jest on pochylony, idealnie się sprawdzi na telefon czy jakieś inne przedmioty typu portfel. Na środku mamy 2 uchwyty na kubki. Są one głębokie, stabilnie trzymają nasz kubek testowy. Test zdany bez najmniejszych problemów. Podłokietnik jest regulowany na długość oraz na wysokość. Wewnątrz mamy schowek. Tutaj jeszcze jest ukryte gniazdo zapalniczki. Przed pasażerem znajduje się schowek. Ten jest duży, pojemny, ale wykończony surowo. Wewnątrz znajduje się jeszcze miejsce na płyty oraz karty SD. Jeśli chodzi o jakość wykonania wnętrza i spasowania, to często można spotkać takie opinie, jakoby Leon był gorzej pod tym względem wykonany niż na przykład Golf. I jakieś ziarenko prawdy w tym jest, ale nadal jest bardzo dobrze. Nasz egzemplarz ma 140 000 km przebiegu i jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Kierownica wygląda na nieco zmęczoną, ale nawet nie wiem, czy będzie to widać na kamerze. Po prostu jest taka lekko jakby zaśniedziała. Materiały. Tutaj jest dosyć twardo.
Dalej mamy czarne plastiki, na szczęście nie piano black, więc tak mocno kurzu nie łapią. I miejscami trzeszczą, ale nie dzieje się to podczas jazdy. Tutaj jest twardo, więc jak opieramy kolano, to niestety jest nieprzyjemnie. Poza tym wszystko się zgadza. Kierownica jest skórzana z czerwonym przyszyciem oraz ścięciem u dołu, ale to jest też domena wersji FR. Mamy na niej przyciski do obsługi multimediów, a także wyświetlacza, który znajduje się pomiędzy zegarami. Kolumna kierownicy jest regulowana w szerokim zakresie w 2 płaszczyznach, bardzo fajnie. Za kierownicą znajduje się jeszcze dodatkowa manetka do obsługi tempomatu. Zegary. Te wyglądają niemal jak w Audi. Mają taką sportową czcionkę oraz czerwone wskazówki, a na środku kolorowy wyświetlacz, na którym znajdziemy informacje o asystentach jazdy, nawigacji, multimediach, telefonie oraz oczywiście dane z komputera pokładowego. I to jest dosyć rozbudowana sekcja, bo możemy na przykład dowiedzieć się, ile paliwa zużywają nam odbiorniki komfortu, albo ile mamy zatankowane paliwa i tak dalej. Na drzwiach klamka o takim dynamicznym kształcie z chromowaną ramką, jest podłokietnik minimalnie miękki, taki gumowaty, no i tutaj duża kieszeń, w której spokojnie zmieścimy 1,5-litrową butelkę oraz głośnik, na którym jest emblemat Seat Sound. Nie wiem w sumie po co, bo przecież wiem, że jestem w Seacie i wiem, że to jest głośnik, ale zapewne to ma sugerować, że jest tutaj jakiś dodatkowy, opcjonalny pakiet nagłośnienia. Może lepiej zrobić tak, niż wrzucać tam emblemat Bose, a pod spodem i tak grają jakieś najtańsze Chińczyki. Jeśli chodzi o miejsce, no to jest go wystarczająco jak dla mnie. Ja mam 177 cm, około 80 kg i jak widać mogę się tutaj wygodnie rozsiąść. Nad głową mam jakiś zapas. Poproszę jeszcze kapelusz, nasz test kapelusznika. Pomaga odpowiedzieć, czy wyższym osobom też będzie wygodniej i wygląda na to, że będzie. Fotel oczywiście opuszczony maksymalnie do dołu. Te fotele w naszym egzemplarzu są super, mają bardzo dobre trzymanie boczne, do tego tapicerkę taką z alkantary oraz skórzaną, ale niestety tak nie będzie w każdym egzemplarzu. Możecie się spodziewać częściej zwykłej materiałowej tapicerki. Regulacja jest manualna i to też będzie częstszy scenariusz w tym modelu. Zapraszam do tyłu. Z tyłu też miejsca nie brakuje. Jak usiądę sam za sobą, to mam spory zapas na kolana, stopy mogę wsunąć pod fotel. Nad głową też jest miejsce, poproszę jeszcze kapelusz. Upewnimy się, czy osoba, która ma powyżej 1,80 m będzie mogła tutaj usiąść, będzie mogła i nadal będzie miała zapas. Także super. Jest też dosyć szeroko, więc mogłaby sobie usiąść na środku jakaś dorosła osoba, no ale musimy mieć na uwadze, że tunel jest dosyć spory. Do tego kieszenie na fotelach, tutaj kratki nawiewu, są zaczepy ISOFIX. Niestety nie ma podłokietnika. W niektórych egzemplarzach będzie, więc jeśli Wam na tym zależy, to zwróćcie na to uwagę przed zakupem. Oparcie można złożyć. Niestety tutaj występuje uskok między bagażnikiem. A na drzwiach całkiem duża kieszeń. No może nie pomieści 1,5-litrowej butelki, ale taką półlitrową na pewno. Podłokietnik też jest w miarę miękki, więc okej. Zapraszam do bagażnika. Zacznijmy od tego, że ta zgrabnie wkomponowana w logo klamka od bagażnika, która jest zresztą stosowana w różnych modelach tego koncernu, ma taką przypadłość, że się zacina. I dopóki możemy otworzyć bagażnik, to jest wszystko w porządku, ale może przyjść taki moment, w którym bagażnika nie otworzymy. Kufer w hatchbacku ma 380 litrów pojemności. Do Octavii nawet nie ma co porównywać, bo Octavia nawet w liftbacku jest dłuższa niż Leon w kombi, ale jak porównamy do Audi A3 czy Golfa, no to jest porównywalnie. Pojemność bagażnika w Leonie kombi to 587 litrów. Co my tutaj mamy? Poza tym, że ten bagażnik jest głęboki, więc jak będzie coś ciężkiego, to trzeba będzie się nasiłować, to po lewej stronie jest jakaś siateczka, pod podłogą miejsce na koło zapasowe, albo też subwoofer i zestaw naprawczy, jak to jest w naszym egzemplarzu. Po lewej i po prawej stronie takie małe haczyki na siatki z zakupami i to tyle. Czas na test walizek. Trochę poupychać, ale test zdany na 5. Zapraszam na jazdę. Nie trudno się domyślić, że Leon konstrukcyjnie ma wiele wspólnego z różnymi modelami z koncernu WAG. Na przykład płyta podłogowa, na której został oparty, czyli MQB, posłużyła także do stworzenia takich modeli jak Audi TT, Audi A3, Skoda Octavia i tak dalej, i tak dalej. Długo można by wymieniać. Ta płyta jest na tyle
elastyczna i modułowa, że może posłużyć do stworzenia samochodów o różnej długości, o różnym rozstawie osi, a także o różnych napędach. Po co to wszystko? Ano po to, że unifikacja jest kluczem do cięcia kosztów, do optymalizacji. Dlatego wiele części w tych podobnych modelach będzie dosłownie takich samych. Ale mimo tego wspólnego genu, każde z tych aut jest inne, ma swój charakter. Leon funkcjonuje w tym układzie jako temperamentny i nieco sportowy, przez co powinien być twardy. A jak jest? Prowadzi się świetnie, trzyma się drogi rewelacyjnie, układ kierowniczy jest precyzyjny, mamy poczucie panowania nad tym autem, a do tego w wersji FR zawieszenie jest tak przyjemnie sztywne. Dla niektórych może być nawet troszeczkę za twarde, ale trzeba tutaj wspomnieć, że ten charakter zawieszenia i tak złagodniał w stosunku do poprzednich generacji. Tego wymagali klienci, a wiadomo, że liczby nie kłamią. Jeśli jednak jesteście przyzwyczajeni do miękkiego, bardziej komfortowego zawieszenia, to raczej trzeba patrzeć na inne wersje niż FR. Mamy tutaj także tryby jazdy, ale żeby miały one wpływ na zawieszenie, to samochód musi posiadać opcjonalne, adaptacyjne zawieszenie, a to raczej nie będzie często spotykane na rynku wtórnym. Aktualnie testuję Leona z 2013 roku, pod maską którego znajduje się silnik 1.4 TSI generujący 122 konie mechaniczne, 202 km/h prędkości maksymalnej oraz 9,3 sekundy do setki. Zawsze miałem zakodowane w głowie, że ten silnik 1.4 o mocy 122 koni mechanicznych to nic specjalnego. W końcu najsłabsze 1.4, co on tutaj może zaoferować? A powiem Wam, że zaskoczył mnie i to niesamowicie, naprawdę przyjemnie się nim jeździ, dobrze się zbiera i zaraz sprawdzimy go w teście elastyczności. 60 km/h, trzeci bieg, gaz w podłogę. No i proszę bardzo, 90 km/h to okolice 4000 obrotów, a czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km/h to równiutkie 4 sekundy. Ja przechodzę od razu do testu wygłuszenia wnętrza. Przy prędkości 90 km/h decybelomierz wskazuje 59,9 dB. Pomiar z autostrady wyświetlamy właśnie teraz na ekranie, na grafice, a pełną tabelę z wynikami naszego testu możecie przejrzeć na Motopedii. Odpowiedni link jest w opisie. Widoczność ogólnie jest bardzo dobra, słupek A i B nie są przesadnie szerokie, lusterka wystarczająco duże, za to zagłówki w drugim rzędzie malutkie i mocno można je schować, także nie zasłaniają tylnej szyby. Problem jest tylko z linią okien bocznych, która na samym końcu mocno się wznosi i pomimo tego, że jest tam ta trójkątna dodatkowa szybka, to jednak słupek C jest bardzo szeroki i przy włączaniu się do ruchu po skosie, ta widoczność jest ograniczona. Poprzednik miał 4 gwiazdki, ale następca już 5 i tak samo nasz dzisiejszy bohater otrzymał najwyższą ocenę od NCAP. Jeśli chodzi o spalanie, to musimy pamiętać, że takie zaawansowane konstrukcyjnie benzynki jak to 1.4 TSI mogą palić mało, ale są jednocześnie bardzo wyczulone na temperament kierowcy. Nasz test przeprowadziliśmy bez szaleństw, ale w 3 różnych warunkach. Na trasie, na autostradzie oraz w mieście, a wyniki możecie zobaczyć teraz na grafice. Silników w tym modelu jest od groma i jeszcze trochę. Ja doliczyłem się 20 pozycji. Takie uroki koncernów. Wszystkie benzyny to TSI, czyli takie, które posiadają turbinę oraz bezpośredni wtrysk, ale najważniejsza jest informacja, że występują tutaj wyłącznie poprawione konstrukcje z rodziny EA211, EA211 Evo oraz EA888 generacji 3 i 3B. Na początku rolę najmniejszego silnika pełniła jednostka o pojemności 1.2 z 4 cylindrami. Warianty mocy 86, 105 i 110 koni mechanicznych. Jak widzicie, do hiszpańskiego temperamentu sporo brakuje. Najsłabszy robi setkę w 11,7 sekundy. W jego miejsce w okolicy 2015 roku Seat wstawił litrówkę o 3 cylindrach, 86 lub 115 koni. Ta druga pozwala rozpędzić Leona do 100 km/h poniżej 10 sekund, a prędkość maksymalna dochodzi niemal do 200 km/h, więc nie najgorzej. Czas na 1.4, który oferuje od 122 do 150 koni mechanicznych. Taki złoty środek. Niezłe osiągi, całkiem rozsądne spalanie i spora popularność. To samo można powiedzieć o jego następcy, czyli 1.5, który generuje 130 i 150 koni mechanicznych.
Przechodzimy do części, gdzie jest już fajnie, ale mniej racjonalnie, szczególnie ze względu na spalanie. 1.8 i 2.0 w zwykłych wersjach mają odpowiednio 180 i 190 koni mechanicznych, ale jest jeszcze sportowa odmiana Leona trójki, która nazywa się Cupra. Pod jej maską 2.0 TSI w wielu wariantach mocy. 265, 280, 290, 300, 310 koni, a na szczycie najmocniejsza 370-konna wersja. 0-100 Cupry robią między 5,9 a 4,5 sekundy. Dodam, że ta najmocniejsza rozpędza się do 265 km/h. Jednak czas zejść na ziemię do jednostek wysokoprężnych. 1.6 TDI to bardzo popularny motor w grupie WAG. Jest często wybierany, bo jest tani i mało pali. Rozsądek ponad wszystko. Jego największą wadą jest to, że jest zestawiany z 5-biegową manualną skrzynią biegów. Dostępny jest w kilku wariantach mocy. 90, 105, 110, 115 koni mechanicznych. Niezbyt dużo, to prawda, ale niedawno testowałem Octavię z tym silnikiem i było zaskakująco dobrze. Przyspieszenie w zakresie 0-100 realizuje w czasie od 12,6 do 9,8 sekundy, więc wybór 115 ma sporo sensu. Dalej 2.0 TDI o mocy od 150 do 184 koni mechanicznych. Tutaj ogromny moment obrotowy daje kopa od samego dołu. Oczywiście nie trwa to w nieskończoność, ale pozwala efektywnie przyspieszać i daje sporo satysfakcji z codziennej jazdy. Skrzynie biegów to wybór między manualem o 5 lub 6 biegach, a automatem DSG o 6 i 7 przełożeniach. Pod maską Leona trzeciej generacji goszczą jednostki, które na przestrzeni lat zostały dopracowane. Na przykład 1.2 i 1.4 mają już pasek rozrządu zamiast wadliwego łańcucha, który sprawiał problemy. Po wielu trudnościach udało się też dopracować motory 1.8 i 2.0 i problem ze znikającym olejem odszedł do lamusa. Diesle mają swoje słabości jak turbo, dwumasa, wtryskiwacze czy DPF. Temat znany każdemu posiadaczowi jakiegokolwiek diesla. Zazwyczaj nieprzyjemności spotykają nas wcześniej niż byśmy sobie tego życzyli, ale dużo zależy od traktowania samochodu. Jak auto jeździ tylko w mieście, to problemów może być więcej, zwłaszcza z DPF-em, który pomimo dopracowania nadal preferuje trasę. Ogólnie spotkamy więcej narzekań na 1.6 TDI, szczególnie dotyczących wtrysków oraz turbiny i ich żywotności, ale to, że tych narzekań jest więcej, może mieć też związek z tym, że ta jednostka jest po prostu bardzo popularna. Trwałość jednostek jest też zależna od podejścia do serwisowania auta. Jeśli stosujemy się do zaleceń producenta, to bardzo niedobrze. Olej lepiej wymieniać nie co 30, a co 15 tysięcy kilometrów. Do tego w przypadku DSG serwis warto robić co około 60 tysięcy. Takie egzemplarze mają szansę na znacznie dłuższą, bezproblemową eksploatację. Jak w większości współczesnych aut, kierowcy skarżą się na słaby lakier. Na szczęście ogniska korozji w zdrowych egzemplarzach bezwypadkowych albo naprawianych zgodnie ze sztuką powinny pojawić się tylko na układzie wydechowym. Zawieszenie jest stosunkowo trwałe, ale koszty serwisu są zależne od wersji silnikowej. Większość Leonów na tylnej osi ma tańszą w produkcji oraz eksploatacji opcję w postaci belki skrętnej. Wielu użytkowników miało problem z przednimi reflektorami, które parowały oraz na skutek naprężeń pękały. Są też informacje o podobnych problemach z tylnymi. Użytkowników irytują manualne skrzynie biegów, które potrafią zgrzytać albo nawet mieć problem z wrzuceniem biegu, szczególnie wstecznego. Teraz spójrzmy jeszcze sobie, jakie koszty mogą czekać potencjalnego właściciela. W pierwszej tabeli mamy koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie koniecznie na Oto Motoczęści, link jest w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chciałbyś nam udostępnić swój samochód do testu, napisz na adres youtube@otomoto.pl, a przed nami krótkie podsumowanie. Co nam się spodobało w Leonie trójce? Jego atrakcyjny wygląd i to, że nie jest tak pospolity na polskich drogach, można się w nim nieco wyróżnić. Do tego gama silnikowa w końcu jest na tyle dopracowana, że bez większych obaw można się zdecydować praktycznie na każdą jednostkę, która Ci się po prostu spodoba. No i właściwości jezdne. Ten samochód prowadzi się bardzo dobrze i nie powinien odstraszać zbyt twardym zawieszeniem. A co może wkurzać w tym modelu? Tak naprawdę niewiele rzeczy. Szkoda, że wnętrze nieco odstaje od rodzeństwa, no i mogło być ono bardziej odważnie zaprojektowane, żeby pasować do tej karoserii.
Na koniec dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na Motopedię, nasz portal, na którym znajdziecie aktualności motoryzacyjne, porady, rankingi, wszystkie nasze testy z dodatkowym opisem, a także tabelę wygłuszenia wnętrza i wiele innych interesujących informacji. Link jest oczywiście w opisie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Zapraszam Was. W środku da się wyczuć geny koncernu WAG. Dokładnie. Macie, jak mam to skomentować? Arek, włączyłeś? Pamiętaj, twarde negocjacje. Ale,